Na dzień dobry. Moje pomidorki już kwitną. Te, co posadziłem wcześniej, już kwitną. Już kwitną. No ale słuchajcie, jest majówka. Będzie dużo olnego. Trzeba będzie gdzieś pojechać. Tak, ogóreczki też już są spore. Wczoraj te sadziłem. Tamte, co wcześniej sadziłem, już nabrały kolorów. O, piękne kwiatki już. Tak. No i wszystko trzeba podlewać. Pomidorki lubią sucho, ale nie lubią wysychać. Postawiłem te doniczki lekko w ziemi, żeby ta ziemia pod spodem też namiękała przez te dziury. Pomidory puszczą korzenie na wylot i też będą czerpać z czasem wodę spod doniczki. Ale mimo wszystko trzeba je podlewać. I teraz tak, człowiek wymyślił już dosyć dawno taką fajną rzecz, jaką jest linia kroplująca. Jest to taki wąż gumowy, dostępny w każdym sklepie ogrodniczym, który ma co jakiś kawałek taki fajny kroplownik. I moje zadanie jest teraz takie: na tych końcach sznurka, które były niewykorzystane, przywiązuję sobie ten wąż, żeby mi nie spadło z doniczki. Tak? O, tu mamy dziurkę, w której będzie kapało. Wąż jest przywiązany do tej końcówki od pomidorka. Tak? I tylko moje zadanie polega na tym, żeby w każdej doniczce ten kroplownik trafił w światło doniczki. O, i będę sobie tak rozprowadzał. Kupiłem sobie złączki. Tam już, gdzie wybitnie nie pasuje, żeby otwór był nad doniczką, to po prostu ucinam kawałek tego węża i to pasowuję tak, żeby ten kroplownik był jednak w doniczce. O, tak od doniczki do doniczki. Taka linia może mieć do 100 metrów długości. Także myślę się, że z tym wyrobię. Kupiłem tutaj też złączkę na wąż, złączkę na linie kroplujące, szybko złączkę do kranu. Tak, na koniec mojego węża kupiłem taki bardziej wytrzymały, żeby mógł leżeć ze 2-3 miesiące pod ciśnieniem wody, żeby wytrzymał. A na końcu, co zastosuję, zaraz opowiem. Na razie będę rozkładał tą linię i łączył ją tak, żeby była jedną całością na wszystkich tych moich rzędach. A jest ich 4. Ogórki, pomidory, pomidory, pomidory i jeszcze na końcu jest już papryka. Tak, jeszcze mi brakuje z 10 sadzonek i będę miał moją ruinkę. No, pracę już zmierzałem ku końcowi. Wszystkie linie ze sobą pozłączałem. Tu jest trójnik założony. No, pięknie można rozgałęzić linię kroplującą lub ją spiąć 2 linie ze sobą. I jeszcze jest doprowadzenie wody. Tak. Tu mamy taką złączkę, reperówkę do linii kroplującej. No to już chyba znacie. Tak, tu już do kranu podejście. Tak, przy kranie będzie później. Teraz pokażę, jak to zrobiłem. Wszystko ma. Każda doniczka jest podłączona do linii kroplującej. Jak sądzę, tu po metrach to jest około 60 metrów. I trójnikami zrobiłem to tak, że jest jedno wyjście wody i rozgałęzienia trójnikami 2 na 4 rzędy. Na 4 rzędy. No po prostu z lenistwa, żeby mógł sobie ustawić zegar.
Tak, taki dozownik. I żeby on na przykład o godzinie 6 rano już otworzył wodę i podał mi wszystkie pomidorki. Jak przyjdę, ma nic nie być zwiednięte. Jak przyjadę, ma być w pomidorkach wilgotne. Przy tradycyjnym podlewaniu lejemy całą ziemię. Lejemy po krzakach, lejemy po liściach. Tak i szybciej o zakażenie chorobami grzybowymi. A tak kapie do doniczki, nigdzie więcej woda. Całe podwoże wokół pomidoru będzie suche. Także myślę, że zarazy ziemniaczanej nie będzie. Tak, do wyjścia zainstalowałem taki wąż, żeby był mocny. Chociaż tu woda tylko będzie się włączała, ciśnienie będzie w wężu tylko na czas samego podlewania, czyli gdzieś na 15 minut. Tu jest mój główny kran i teraz wystarczy go tylko otworzyć. Na cały dzień i już woda będzie dozowana. Ustawiamy sobie czas i porę dnia, ile razy dziennie. Taki dozowniczek około 100-110 zł. Także nie majątek, a po prostu nie zapomnij o włączeniu. A ja będę pewien, że jest podlane, nawet jak gdyby mnie nie było, albo bym zapomniał. Tak, no właśnie uruchomiłem już system nawadniania i tak to działa. Teraz pod każdym pomidorkiem kapie nam woda. Pod każdym ogóreczkiem. Teraz tylko jeszcze podłączę dozownik, czyli taką rzecz, która będzie nam załączała o odpowiedniej porze z 5-10 minut podlewania codziennie. Jak będzie za mokro, to zmniejszymy. Jak będzie za mało, to zwiększymy. Na tej maszynce można ustawić ilość tej wody. I całą moją uprawę eksperymentalną mam nawodnioną.